Witamy w kolejnym odsłonięciu w Pracowni Mistrza. Bohaterami dzisiejszego odcinka będą mistrzowie igły, nitki i nożyczek. Krawiectwo jest rzemiosłem, bez którego sobie nie wyobrażamy dzisiaj życia, podobnie jak bez szewca, bez piekarza. W średniowiecznych miastach obok krawiectwa narodziła się bardzo ważna rzecz, jaką jest moda. Szycie na miarę stało się potrzebą elit i celebrytów. Ikoną i symbolem, myślę, krawiectwa, nawet dla tych, którzy nie interesują się krawiectwem, jest Christian Dior. Jest on takim globalnym mitem, który utożsamia wszystko to, co wiąże się z krawiectwem, a więc modę, trendy i solidne rzemiosło. Bogactwo i rozwój Krosna opierają się głównie na rozwoju krośnieńskich cechów rzemieślniczych. Na ten tle sposób szczególny wyróżnia się aktywność krośnieńskich krawców. Pierwsi przedstawiciele cechu krawieckiego pojawiają się w Krośnie już w XV wieku. W XVI wieku już mają swój pierwszy statut i na tym tle coraz bardziej zaczynają wchodzić krawcy do elit krośnieńskiego społeczeństwa. Wiemy o tym na podstawie dokumentów, które znajdują się w naszym muzeum, jak wielkimi umiejętnościami musieli się posługiwać krośnieńscy krawcy. Musieli umieć szyć szaty liturgiczne, płaszcz doktorski, czy wiele skomplikowanych przedmiotów. Jak każde rzemiosło, tak i krawiectwo ma swoje ikony i swoje symbole. Myślę, że takim doskonałym przykładem mistrza krawieckiego jest nasz krośnieński mistrz Józef Klus. Nasze muzeum szczyci się posiadaniem wielu przedmiotów i wielu wyrobów związanych z pracownią mistrza Józefa Klusa. Bardzo ciekawym eksponatem są karykatury mistrza Stanisława Kochanka pokazujące mistrza Klusa w swojej pracowni. W sposób szczególny zwrócę uwagę na karykaturę pokazującą moment ściągania miary przez mistrza Klusa. Jednym z ciekawszych eksponatów dotyczących krawiectwa, które można zobaczyć na naszej ekspozycji, to bielizna. Kiedy Muzeum Rzemiosła przygotowało wystawę poświęconą historii krawiectwa, postanowiliśmy jedną z kategorii bielizny pokazać w sposób szczególny, pokazać historię i ewolucję tego przedmiotu. Wybraliśmy przedmiot, kategorię, która jest najbliższa naszemu ciału, a więc majtki. Na przykładzie ewolucji od XVIII-wiecznych pantalonów przez XIX-wieczne kalesony do stringów koronkowych z Koniakowa z początku XXI wieku pokazaliśmy ewolucję tej właśnie kategorii. Myślę, że żaden przedmiot nie przeszedł takiej ewolucji i takiej miniaturyzacji jak właśnie majtki. Obok mnie znajdują się pantalony uszyte w pracowni krośnieńskiego krawca. To, jak i inne ciekawostki, m.in. pas do pończok, również możecie zobaczyć na naszej ekspozycji. Jedną z takich najciekawszych historii związanych z krawiectwem jest zagadnienie, skąd wzięło się odwrotne zapinanie ubrań u kobiet i u mężczyzn. Otóż suknie zapinane na wiele guzików pojawiały się w pierwszej kolejności na dworach. Tam panie i damy dworskie miały zazwyczaj służących czy służbę, która pomagała w ubieraniu. Aby usprawnić zapinanie ubrań w praworęcznej służbie, wymyślono więc zapinanie ubrań damskich na lewą stronę. Natomiast panowie ubierali się sami, więc generalnie było im lepiej ubierać się, zapinać się na prawą stronę. Inna historia mówi o tym, że panowie, którzy nosili broń na lewym biodrze, właśnie z tego powodu wymyślono zapinanie na prawą stronę. Jednym z symboli krawiectwa są niewątpliwie guziki.
są tak starym i tak powszechnym wynalazkiem, że tak naprawdę nawet nie wiemy, skąd one się wzięły. Nie wiemy, czy były na początku bardziej ozdobą, czy bardziej elementem stroju. Najstarsze znaleziska guzików pochodzą z Doliny Indusu i mają 5000 lat, ale tamte guziki nie służyły do tego, do czego nas dzisiaj przyzwyczaiły, a więc do zapinania ubrań. Nie można sobie wyobrazić naszej ekspozycji bez zabytków związanych z historią krawiectwa. Niewątpliwie jednym z najważniejszych przedmiotów związanych z tą profesją są żelazka. Stare żelazka są dowodem na to, że ważna była nie tylko funkcjonalność, ale również ich estetyka. Kiedy pytamy odwiedzające nas dzieci, czy żelazko ma duszę, to często na ich twarzach pojawia się konsternacja. No jak to? Żelazko i dusza? Otóż właśnie na naszej ekspozycji możecie zobaczyć, że taki zwykły przedmiot jak żelazko ma również swoją duszę. Każdy z nas zna hasło: jak nas widzą, tak nas piszą. Dewizę tą właśnie stworzyło krawiectwo.